Cześć wszystkim. Tak jak przed chwilą się dowiedziałam, że dużo jest tu osób, które jest na tej konferencji po raz pierwszy. Ja również jestem tu po raz pierwszy. I przygotowując się do tej prezentacji, odpaliłam sobie jakiś stary filmik promocyjny, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I jakaś osoba w tym filmiku powiedziała: UX Poland to super konferencja, bo możemy tu zobaczyć case'y związane z Polską, z naszego własnego podwórka. Ucieszyłam się wtedy, bo myślę, że przykład tego projektu jest bardzo polski i nie wiem, czy da się bardziej, ponieważ mówi o projekcie dla Ministerstwa Finansów. Zanim przejdę do projektu, żeby Was wprowadzić trochę w temat, chciałabym Was poprosić, żebyście pomyśleli jakieś skojarzenie lub pierwsze słowo, jakie się Wam kojarzy ze słowem podatki. Śmierć, nie? Coś jeszcze? Jakieś jeszcze? No, było kilka propozycji i z tego, co słyszę, te propozycje są głównie negatywne. Raczej tak. I to się pokrywa też z tym, jak robiliśmy rekrutację do naszych badań. Było tam takie pytanie o nastawienie do podatków i większość osób, które się zgłaszały, też zaznaczyły, że ich nastawienie do podatków jest raczej negatywne. No i w związku z tym podatki to po prostu trudny temat ogólnie i trudny temat do pracy. Jest to trudny temat nie tylko dlatego, że wiąże się z oddawaniem pieniędzy albo z tym, że musimy płacić więcej za zakupy, które robimy. Może się też wiązać z trudną sytuacją życiową, na przykład właśnie śmiercią. Bo jak ktoś nam umrze i dostaniemy spadek, to od niego musimy zapłacić podatek. Albo jest taka inna sytuacja dla niektórych gorsza od śmierci, czyli podatek od sprzedaży samochodu. No, tak. Podatki to trudny temat i mimo to dotyczy nas wszystkich. Dotyczy wszystkich Polaków, dotyczy kilkudziesięciu milionów ludzi, którzy muszą te podatki płacić niezależnie od tego, jaka jest ich sytuacja, kim są, co im się stało i tak dalej. I teraz, jako że tych sytuacji jest bardzo dużo, wyobraźcie sobie, że istnieje taka strona, która niezależnie od tego, kim jesteście, niezależnie od tego, w jakiej jesteście sytuacji, czy jaki macie problem, czy czego chcecie się dowiedzieć, czy chcecie załatwić, że ta strona da Wam te informacje i pozwoli Wam działać i załatwić prostą sprawę związaną z podatkami. I wiem, że teraz mogliście pomyśleć, ta strona już istnieje. TikTok też. No więc w naszym przypadku wyobraźcie sobie, że to nie jest Google, że nie musimy się odwoływać do Google'a, że ta strona to nasze rządowe, polskie podatki.gov.pl. I o przeprojektowywaniu tej strony chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Słowem wstępu, ten projekt wygraliśmy, Moby Dick, firma, w której pracuję, wygrała w ramach przetargu z Ministerstwem Finansów i przedstawiciele ministerstwa są na tej sali i bardzo chciałabym ich pozdrowić z tego miejsca, ponieważ była to bardzo fajna ekipa do współpracy. I przechodząc już do meritum, tak wyglądała ta strona i wygląda nadal. Znaczy ten projekt... Ponieważ nie została jeszcze wdrożona. Tak, więc tak, nadal możecie sobie na nią wejść i zobaczycie to, co widzicie tutaj. Są jakieś kafelki, są wyjaśnienia do tych kafelków, jest nagłówek. No generalnie tak wygląda dosyć prosto. Gdy weszliśmy głębiej, okazało się, że jest tam ponad 700 podstron. I te małe, takie dziwne cosie, co tu widzicie, te żółte mini kwadraciki, to są post-ity. Każdy taki kwadracik oznacza jedną podstronę tej strony i tutaj macie zmapowaną jej strukturę. Ta struktura była bardzo niezorganizowana, bardzo nieprzewidywalna i miała różne głębokości, różne szerokości, dużo kafelków, ogólnie trudno się było w niej zorientować. I to zdiagnozowaliśmy jako dosyć duży problem
No, do tego, że strony były dosyć niespójnie budowane, miały niespójnie używane różne elementy UI-owe, a do tego jak trzeba było dodać coś nowego, to nie wiadomo było do końca gdzie. To znaczy, jak chcemy dodać nową informację, redaktorzy chcieli coś dodać, to nie było jakiejś takiej, nie było systematycznego miejsca, gdzie to można zrobić. Nie wiadomo, czy nie wiem, dodać to do ABC podatku, czy do jakiegoś innego miejsca, a może jeszcze dodać kafelek na stronę główną, żeby wszyscy zobaczyli, co tworzyło trochę problem. Do tego treści na stronie miały różną objętość, były różnej granularności. I tu po lewej widzicie całą stronę, która składa się z jednego pytania i treści. Po prawej widzicie stronę, która składa się z wielu pytań i ich rozwinięcia. No i co? Ta pierwsza opcja wymaga przeładowywania wielu stron, ta druga opcja wymaga trochę scrollowania. No tak czy siak pokazuje to pewną niespójność. I w związku z tym wzięliśmy się za ten redesign z celami takimi, żeby ta strona służyła nie tylko informacjom, żeby nie tylko pozwalała znaleźć i zrozumieć informacje o podatkach, ale również, żeby służyła celom wizerunkowym, to znaczy, żeby pokazała, że ministerstwo to jest, że ta strona to jest w zasadzie najrzetelniejsze źródło informacji o podatkach, bo oficjalne, ale do tego, żeby pełniła funkcję usługową. I to był duży cel biznesowy, bo jeśli człowiek jest w stanie sam załatwić swoją sprawę podatkową przez internet i wszystko zrobić w domu, to oznacza mniejsze kolejki w urzędach, mniej telefonów z pytaniami, to się po prostu opłaca. I z takimi założeniami, z usługami jako tym, który chcemy najbardziej wesprzeć, przeszliśmy do etapu eksploracji. I w eksploracja była dosyć gruba, ponieważ przeprowadziliśmy sześć typów badań. Oczywiście audyt UX, spojrzeliśmy w analitykę, spojrzeliśmy na benchmarki. Benchmarki, czyli spojrzeliśmy, jak to robią inne kraje, jak wyglądają strony podatkowe innych krajów, jak organizują treść. U nas dużym problemem była organizacja tej treści, więc jak oni sobie z tym poradzili. Poza tym patrzyliśmy też na inne polskie strony o podatkach. Dalej spojrzeliśmy w poprzednie badania i tu chciałabym się zatrzymać za chwilę, bo nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, ale jakoś w 2018-2019 roku przeprojektowywana była nasza główna rządowa strona gov.pl. Były robione wtedy duże badania, była ona testowana, była ona sprawdzana też pod kątem dostępności. I robiąc ten projekt pomyśleliśmy sobie, kurczę, po co wynajdować koło na nowo? Warto by skorzystać z tego, co oni wypracowali, warto by sprawdzić, co się sprawdziło i co się nie sprawdziło. Idąc dalej, kolejną aktywnością, którą się podjęliśmy, byli warsztaty z interesariuszami. To znaczy, chcieliśmy się dowiedzieć, jakie są cele dla strony, jaka jest jej historia, jak się ją utrzymuje, bo to wszystko wpływa potem na to, jak ona działa w praktyce. No i oczywiście wywiady z użytkownikami połączone z obserwacją i hard-sortingiem, żeby poznać zachowania, potrzeby i przyzwyczajenia użytkowników związane z tą stroną. No i po co tak dużo? Bo tych rzeczy jest tu dosyć sporo, tych aktywności badawczych. Więc chciałabym przedstawić Wam koncept puzli badawczych. To znaczy, każda z tych aktywności pozwoliła nam spojrzeć na problem, na to, jak zbudować tę stronę z trochę innej perspektywy. Każdy insight z każdych z tych 6 badań dał nam jeden puzelek do tego, żeby potem z tych puzli ułożyć jakiś większy obraz. I tak na przykład zaobserwowaliśmy, badani nam powiedzieli, że bardzo ważna jest dla nich aktualność treści. To znaczy chcą wiedzieć, czy artykuł, który czytają, jest aktualny, no bo jeśli nie, to w ogóle nie ma sensu go czytać. Więc wywnioskowaliśmy, że warto dodać o tej aktualności artykułu jakąś informację. Dalej. Z badań nad gov.pl wyszło nam, że akordeony, czyli taki rozwijany element UI-owy, bardzo dobrze się sprawdza do porządkowania treści. Jest dostępny, jest intuicyjny i po prostu jest bardzo praktyczny na stronach, które mają dużo treści. Więc wnioskiem było to, że warto może spróbować użyć tych akordeonów. To jest ciekawy przypadek.
Strona jest dla wszystkich, prawda? Jakby i starszych, i młodszych, i też użytkownicy strony mają różną wiedzę na temat podatków. Są zaawansowani użytkownicy, profesjonaliści, doradcy, księgowi. No i są takie osoby, których nazywamy zwykłymi Kowalskimi, którzy no, mają tą wiedzę mniejszą, płacą podatki, pochodzą do pracy i tyle. I z badań nam wyszło, że każda z tych grup uważa, że strona jest spoko, ale nie dla nich. To znaczy, profesjonaliści powiedzieli, no spoko, ale łatwe te treści i za mało odniesień prawnych, więc no chyba nie dla nas. A ci Kowalscy powiedzieli, no spoko, ale trochę trudne te treści, więc raczej wolę inne miejsca. Czyli strona nie jest dla żadnej z naszych grup, czyli trochę dla nikogo. Słabo. Dlatego wywnioskowaliśmy, że może warto pokazać, dla kogo są dane treści, zrobić jakiś podział ze względu na osobę, dodać jakąś zakładkę, filtry albo w jakiś inny sposób pokazać, dla kogo mogą być dane treści. No i wyszło nam też to, co już Wam pokazałam na poprzednim obrazku, że struktura jest niespójna i chaotyczna i w związku z tym wywnioskowaliśmy, że warto by ją uporządkować, tak żeby była odporna na przyszłość i zrozumiała i przedstawiała w ogóle jasno i przejrzyście, co strona ma do zaoferowania. Więc z tymi naszymi puzzlami poszliśmy dalej i przeszliśmy do porządkowania struktury, które wyglądało mniej więcej tak, czyli zaczęło się od chaosu, potem się coraz bardziej wyklarowało, aż wyszliśmy na prostą. I żeby nie trzymać Was w niepewności, od razu przejdę do tego, co z tego wyniknęło. Więc struktura strony głównej przed naszym redesignem to jest ta strona, którą widzieliście na początku. Miała 40 kafli na stronie głównej i brak globalnej nawigacji. Czyli de facto, żeby zorientować się, co jest na stronie, trzeba było ją sobie przeskrolować i dużo rzeczy przeczytać. Po naszym redesignie struktura główna miała 6 zakładek, 2 zakładki w stopce i zdefiniowaną zawartość. Czyli każda z tych zakładek, które tu widzicie, ma pod spodem zdefiniowane, jaki typ strony może się w niej zawierać i jak ona ma być zbudowana. Idąc dalej. Struktura podatku. Każdy podatek miał inną strukturę, wyglądał trochę inaczej. Miał od 10 do 24 podstron pierwszego poziomu, czyli znowu trzeba było trochę przeczytać wszystko, żeby wiedzieć, co gdzie znaleźć. No i często 4-5 poziomów głębokości znowu, bez żadnej nawigacji. Czyli jak chciałam dotrzeć do jakiejś informacji, to mogłam wchodzić i w sumie nie wiedziałam, czy zaraz dojdę, czy powinnam pójść gdzieś obok. Było to trochę niezrozumiałe. No i po strukturze podatku udało nam się zdefiniować tak. Ta nowa struktura składa się z 8 zakładek, no i każda z tych 8 zakładek ma zdefiniowaną zawartość, która w nią wchodzi i reguły, co tam można podstawiać i jak to się zmienia. No i tutaj porównanie, co było przed, co było po. W związku z tym dokumentacja struktury całej tej strony zawiera się w tych kilku diagramach. Na górze widzicie zakładki, na dole widzicie rozpisane, co każdy typ podstrony w sobie zawiera. No i jeszcze kolejne porównanie, co było przed, co było po. No i teraz można się zastanawiać, jak w sumie udało się wcisnąć to wszystko, te 700 podstron, które tutaj widać, do takiego prostego diagramu i czy to w ogóle działa, czy to w ogóle ma szansę się pomieścić. Więc ta nowa struktura, tak, mieściła całą aktualną treść serwisu. Zmapowaliśmy to i każda z tych 700 podstron miała swoje miejsce w nowym diagramie, w nowej strukturze. Uwzględniała przyszłe zmiany, to znaczy jeśli jest do dodania jakiś nowy artykuł, to dokładnie wiadomo, gdzie go dodać, w które miejsce i nie zaburza to pozostałego zamysłu, pozostałej struktury. Jest przejrzysta i zrozumiała dla użytkowników, co wykazało kilka testów, które na tej strukturze przeprowadziliśmy. No i ta struktura zdefiniowała nam zawartość makiet oraz zdefiniowała nam działanie nawigacji, które potem bardzo, bardzo przyspieszyły prace projektowe. Bo zamiast się zastanawiać, co tu dać, jaki element, albo robimy super layout z 4 elementami, a nagle dodaje nam się 5, wszystko się rozwala, to tu mieliśmy jasno zdefiniowane, co ma się znaleźć na stronie i w związku z tym to bardzo przyspieszyło nam prace projektowe.
No i dobra, teraz jak przejść od tego A do Z? Co tu się zadziało w środku? Że tu jest chaos, tam jest ładnie. Co to jest za czarna skrzynka? Nie wiem, czy jest optymalna odpowiedź na to pytanie, ale powiem Wam, jak my to zrobiliśmy i myślę, że korzystając z tych rad, czyli podążając za tym procesem, tymi krokami, którymi my to zrobiliśmy, Wam również uda się taką strukturę po prostu poprawić. Więc naszą pierwszą radą jest to: zmapuj dokładnie to, co jest, zarówno jakościowo, czyli dowiedz się w ogóle, o czym są te treści, poznaj trochę ten temat podatkowy. Tak jak na prezentacji o Fiklonie było powiedziane, że warto poznać terminologię i modele mentalne, tutaj warto się przejrzeć, żeby poznać, jak te podatki się w ogóle rozkładają i jak te struktury tam leżą. Po drugie, ilościowo. I to był nasz game changer. To jest to 700 stron i żeby zmapować tą strukturę, nie robiliśmy tego ręcznie, bo to by zajęło dni, myślę. Użyliśmy botów, które przeszły przez tą stronę, wypisały nam wszystkie linki, wszystkie połączenia i potem automatycznie przerzuciliśmy to na Miro. Co było potem świetną podstawą do tego, żeby z tą strukturą potem się bawić. I bardzo polecam automatyzować takie żmudne i trudne procesy. Czyli jeszcze wrócę, czyli pierwszy krok to było zmapowanie tego, co jest jakościowo i ilościowo przy udziale crawlerów. 2. Przeprowadź dochodzenie, czyli dowiedz się, jak strona jest budowana i utrzymywana. W naszym przypadku wiele sekcji strony było redagowanych lub nadzorowanych przez różne zespoły, więc trzeba to wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowej struktury. Jakie elementy musi mieć, a jakich nie? No w naszym przypadku na przykład strona potrzebowała mieć jakiś element promocyjny, żeby pokazać jakiś artykuł, który wychodzi od ministerstwa. No i jakie są powiązania zawartości merytorycznej? W podatkach jest to dosyć skomplikowane, bo zobaczcie, dużo jest połączeń wiele do wielu. Jest tak, że jeden podatek może mieć wiele ulg, ale jedna ulga może dotyczyć wielu podatków. Nie jest to jednoznaczne. Jest tak, że jedna usługa może być realizowana w wielu serwisach i jeden serwis może realizować wiele usług. Czyli ta struktura bazowa, hierarchiczna albo jakakolwiek prosta, płaska trochę tu nie działa, więc warto jest poznać powiązania zawartości merytorycznej, żeby potem móc adekwatnie zrobić swoją strukturę. Punkt 3. Przeprowadź badania. Dowiedz się, jak aktualna strona jest używana, w jaki inny sposób userzy sobie radzą z tym tematem, na przykład, no i poznaj kontekst, w jakim strony są odwiedzane. Na przykład u nas okazało się, że większość użytkowników nie wchodzi w artykuły przez stronę główną, tylko przez Google, przez jakąś wyszukiwarkę. W związku z czym, jak wejdą na tą stronę i nie mają globalnej nawigacji, no to nie wiedzą, co tam jeszcze mogą znaleźć, gdzie się cofnąć, do czego przejść, więc to nam pomogło również zaopiekować ten temat tak, żeby ci użytkownicy byli bardziej zorientowani w tym, co na tej stronie można zrobić. I teraz danie dnia, punkt programu, projektu i iteruj, to jest ta czarna skrzynka, w której dzieją się rzeczy, czyli jak na bazie tego wszystkiego, co wiemy, zrobić tą prostą strukturę. No i tutaj chciałabym Wam polecić to, co my zrobiliśmy, czyli wyjście, rozpoczęcie nie od pustej kartki, ale rozpoczęcie właśnie od tego, co już wiemy. Pamiętacie puzzle? Mamy dużo tych puzli, mamy dużo insightów, one budują nam jakiś obrazek i z tego obrazka bardzo warto tu skorzystać. Więc pierwsze podejście to jest zacznij od użytkowników. Czyli na przykład, jak użytkownicy mówią, że strona nie jest dla nich, no to może warto podzielić treści ze względu na typ użytkownika. Drugim podejściem może być wyjście od benchmarków. Jeśli na innych stronach gov, na innych stronach rządowych coś działa, wygląda dobrze, wygląda spójnie i ma szansę być super, może wyjdźmy od tego, może spróbujmy tej metody i od tego zacznijmy. No i trzecie podejście, zacznij od tego, co jest aktualnie. I to jest tu, gdzie to zmapowanie nam się bardzo przydało, bo mając zmapowane w Miro na karteczkach strukturę, mogliśmy swobodnie, przerzucać ją, grupować i dzięki temu mogła nam się wyłaniać powoli struktura, która będzie
będzie dopasowana do tych wszystkich podstron, które są na aktualnej, ale starej stronie. I tutaj można zrobić to tak, że spójrzcie na te podstrony i spójrzcie, jakie mają części wspólne. Czy można wyodrębnić jakąś jedną grupę, która jest w każdej stronie. U nas na przykład przy każdym podatku było pole A, B, C danego podatku. No więc można tą grupę wyodrębnić i wtedy będzie ona uniwersalna. Zobacz, jakie są różnice i czy te różnice są pozorne, czy może naprawdę są różnicami, nie da się ich w żaden sposób pogrupować. To też wpływa. No i jak zaczniecie od jednej z tych trzech rzeczy, albo wszystkich trzech naraz, no to już nie pracujecie nad pustą kartką. Pracujecie nad konkretnym pomysłem, który potem trzeba dopracowywać, sprawdzać i iterować. I patrzeć, zaproponować coś, zobaczyć, czy to działa, czy to się wpisuje w założenie. Jeśli nie, to poprawić daną rzecz. I w ten sposób iterować, aż dojdzie się do struktury, która wygląda dobrze. I w momencie, gdy ona wygląda dobrze, to nie wolno zakładać, że ona jest skończona, bo to, że coś jest intuicyjne dla nas, nie oznacza, że będzie intuicyjnie też dla innych. Więc wtedy warto przejść do ostatniego kroku, czyli przetestowania. No i w naszym przypadku użyliśmy tree testingu. To jest taki rodzaj badań, to jest taki rodzaj testu użyteczności, ale nie na makietach, tylko na samej strukturze. Czyli ludzie muszą wybrać ścieżkę, gdzie by załatwili dane zadanie. No i test użyteczności. No i co? I potem, jak już my przeszliśmy wszystkie te kroki, no to doszliśmy do struktury, która satysfakcjonowała wszystkie nasze założenia, wszystkie nasze potrzeby i przede wszystkim działała. I jaki z tego mamy zysk, z tej całej pracy? Zyski są dosyć duże. Dla projektantów ta struktura sprawiła, że oszczędziliśmy naprawdę dużo czasu przy projektowaniu makiet. Projektowanie makiet potem było super szybkie, bo już dokładnie wiedzieliśmy, co ma się na niej znaleźć. Dla klienta to była pewność, że decyzje projektowe są uzasadnione i najlepsze z możliwych. Na bazie tej wiedzy, którą mieliśmy, ponieważ każdy element wynikał z czegoś, wynikał z jakichś badań, wynikał z jakiejś formy researchu, który zrobiliśmy. Wszystko było wiadomo i też w razie zmiany, gdy trzeba było robić jakąś zmianę, wiadomo, z jakim założeniem walczymy i z jakim argumentujemy. Dalej. Dla usera łatwość zrobienia tego, co chce zrobić. Dzięki temu, że jest taka mała struktura, to userzy od razu wiedzieli, co znajduje się na stronie. No i badania pokazały, że są w stanie całkiem łatwo znaleźć to, co chcą zrobić i to faktycznie zrobić. No i dla redaktorów jasność tego, gdzie dodać jaką treść. Czyli z tego chaosu, dzięki tym krokom udało nam się przejść do czegoś, co jest uporządkowane i bardzo nam potem przyspieszyło i pomogło w pracach projektowych. No i mam nadzieję, że dzięki tej inspiracji, dzięki zobaczeniu tego, jak można do tego podejść, jeśli traficie na podobny problem, no to już będziecie wiedzieli, jak można to zrobić. I w ramach kilku słów na koniec. Ten projekt to nie tylko była struktura. Struktura to duża część tego projektu, ale projektu, gdzie zaprojektowaliśmy wszystko. To znaczy robiliśmy badania, projektowaliśmy treści, wytyczne dla redaktorów, projektowaliśmy też przede wszystkim makiety i wygląd. Więc nie bójcie się, to nie jest to, co będzie zaimplementowane. Zaimplementowane będzie coś, co wygląda lepiej. Po drugie, nad tym projektem pracował szereg osób i chciałabym je tu wymienić, bo mimo, że ja miałam zaszczyt i przyjemność prowadzenia tego projektu, to jednak bez wielu utalentowanych osób by się to nie udało. I tak chciałabym wyróżnić przede wszystkim główny zespół, to jest ta lewa połowa, czyli Marta Moniko, nasza projektantka treści, to z nią odbijałam prawie wszystkie dyskusje projektowe. Natalia Michalak, nasza badaczka, która świetnie zaprojektowała, przeprowadziła te wszystkie studia, te wszystkie badania. Rafał Ginko to jest nasz magik od UI-a, on też był głównym pomysłodawcą i designerem tej prezentacji. Ja, Kasia, lidowałam ten projekt, no i wspierali nas również Patrycja i Zuza Szot przy badaniach i Mateusz Kaźmierczak i Michał Piątek w zakresie prac PM-owych. Więc tutaj ze sceny bardzo dziękuję tym wszystkim osobom. I idąc dalej, tak jak, no tak, myślę, że prezentacja o podatkach
nie byłaby całkowicie spełniona, gdybym nie pokazała tu cytatu, który pewnie wszyscy mieli w głowie, jak usłyszeli o tym temacie. Czy były jakieś zakłady? Czy to się pojawi? Nasze pierwsze skojarzenie. No pewnie. Więc bodajże Benjamin Franklin powiedział, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. No i cóż, mam nadzieję, że dzięki temu projektowi jedna z tych rzeczy stanie się chociaż odrobinę bardziej przejrzysta. Dziękuję bardzo za uwagę. A jeszcze dopowiem, no i oczywiście, przepraszam, jeszcze dopowiem, oczywiście jeśli będziecie się zmagać kiedyś z podobnym problemem, czy mieć podobne wyzwania, to możecie mnie znaleźć na LinkedInie, śmiało pytajcie teraz po tej konferencji. Jestem dla Was i dziękuję jeszcze raz. I wykorzystajmy jeszcze na pytanie, jeżeli macie jakieś, dobrze? O, dobrze, mamy pierwsze pytanie, jest też mikrofon, który działa. Bardzo proszę. Dzięki za prezentację. Ja mam takie pytanie narzędziowe, bo wspominałaś, że używaliście botów do mapowania architektury strony. Czy możecie jakieś konkretne nazwy tych botów polecić, które Wam się sprawdziły? Dzięki. Tak, jeśli dobrze pamiętam, to ostatecznie skorzystaliśmy ze strony Power Mapper i tam po prostu się wkleja stronę i ten bot analizuje. Trochę to czasu trwa, nie wiem, tam z godziny czy dwie, zależy ile jest tych podstron. I wypluwa nam CSV-kę, która ma pokazane poziomy tych stron, linki do stron, nazwy stron i potem CSV-kę można zaimportować do Miro w taki sposób, że to się zamienia na karteczki. I to też jest już jest tak, że kolumna to kolejny poziom, więc już potem jak masz te karteczki w Miro, to całkiem łatwo jest to sobie przeorganizować wizualnie tak, żeby było wygodnie. Dzięki. Super, bardzo dziękujemy. Tak przy okazji, zanim podam mikrofon dalej, to mam do Was prośbę, spójrzcie tutaj siedzi pani prezes. Moby Dick. Tutaj, na środku, ta malutka taka, to jest właśnie Dziękuję. CEO, proszę. Malutka? Taka, zobacz jaka malutka. To ja mam dwa pytania. Czy już znacie się na wacie i nie mam na myśli waty cukrowej? To znaczy, czy naprawdę zespół musiał posiąść chociaż tą minimalną wiedzę na temat podatków, żeby rozumieć to, nad czym pracuje? Czy mieliście może wewnętrznego konsultanta? Jak z tym zarządzaniem wiedzą było w zespole? O, tu mieliśmy super sytuację, bo bardzo blisko pracowaliśmy z klientem. Spotykaliśmy się na statusy co tydzień, ale poza tym mieliśmy też płynną komunikację mailową i wszystkie de facto merytoryczne pytania, jakie mieliśmy, a trochę ich było, mieliśmy odpowiedziane i mieliśmy bardzo dobrą opiekę od strony ministerstwa, żeby zapewnili nam tą wymaganą wiedzę. I to jest bardzo dobre pytanie, bo na początku, no tych podatków w sumie, licząc te wszystkie tam, wiecie, cukrowe, czy tam odpłaty klimatycznych, czy od psa, chyba jest około 30. I poza tymi chyba 5 najważniejszymi, każdy z nich ma trochę inną charakterystykę, więc faktycznie musieliśmy trochę z tego zrozumieć, żeby móc to potem poukładać i szczególnie znaleźć jakiś uniwersalny model kontentowy dla typu podatku. Ponieważ Hubert, która już nie jest konkurencją dla Was, to ja bym posadził na tych podatkach Huberta, żeby to uprościł. Prawda? I wtedy byłyby 3 podatki, byłoby łatwiej. Pewnie byłby przewodnik podatków na przykład też, wygodniej było. To dzięki za odpowiedź. I drugie Bardzo pytanie, dziękuję. Drugie pytanie Nie, ale ostatnie. weź komuś mikrofon. Ile trwał projekt? Bo widzimy skalę, a ile to trwało? A no właśnie, to jest bardziej złożone pytanie, bo projekt cały miał 2 etapy de facto. I pierwszy etap, w którym robiliśmy eksplorację, projektowaliśmy całą tą strukturę i zaprojektowaliśmy większość zakładek poza chyba 3. To był bardzo wyzwaniowy projekt, ponieważ mieliśmy na to tylko 3,5 miesiąca w sumie. Byliśmy ograniczeni końcem roku i wiecie, formalnościami, więc to byłby pewnie temat na oddzielną prezentację, ale tam też musieliśmy po pierwsze zadbać o bardzo częste spotkania z ministerstwem, żeby te decyzje projektowe szły dalej i żeby zawsze coś się działo. Po drugie, zapisywaliśmy wszystkie podjęte decyzje projektowe, tak żeby, wiecie, nie wracać do czegoś, co już kiedyś zostało przedyskutowane, tylko mieć czarno na białym, tu zdecydowaliśmy tak, dlatego bo tak i lecimy dalej. I trzecia rzecz, robiliśmy prace równolegle. To znaczy było tak, że
Ja pracowałam nad tym streamem odgórnym, czyli projektowałam tą strukturę jakby od góry, od zakładek. W tym samym czasie Marta, nasza projektantka treści, analizowała treści od dołu i też zapisywała, jakie tam elementy powinny się pojawić, jakie tam wytyczne dla redaktorów, jakie mamy charakterystyczne rzeczy. I też z Martą musiałyśmy się często synchronizować, żeby to razem uspójnić. Więc pod tym względem to też było wyzwanie, ale się na szczęście udało. Wielkie brawa, naprawdę nie mogę.